Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Moi drodzy, w końcu się to stało. Pożegnaliśmy ten straszny rok i teraz wszystko się zmieni. Chciałabym Wam dzisiaj przekazać pewną myśl, którą mam w głowie, ale nie wiem, czy tak do końca dobrze ją sobie poukładałam i czy będę umiała ją sensownie Wam przekazać. Czyli w sumie jak zawsze. Obserwując to, co się dzieje ostatnio w internetach, odnoszę takie wrażenie, że o północy z 31 grudnia 2020 na 1 stycznia 2021 wydarzyła się jakaś magia. Wszyscy tak strasznie na to czekali. Niech wreszcie skończy się tamten rok. Niech przyjdzie już nowy. Niech przyjdzie już lepsze. A tak naprawdę nie mamy żadnej gwarancji, że będzie lepiej. I to tak nie działa też magicznie, no jak dla mnie, to zmieniła się po prostu tylko data, no nie. Ale najważniejsze, co ja chciałam tutaj powiedzieć, to wydaje mi się, że ludzie tak bardzo skupili się na tej pandemii i jej skutkach, że przez to zupełnie nie zwracają uwagi na to, co poprzedni rok przyniósł nam dobrego. Albo jeżeli coś dobrego wydarzyło się w ich życiu w zeszłym roku i nie chcą narzekać na ubiegły rok, to czują się z tym źle. No bo przecież trzeba narzekać, nie? No przecież ten rok był po prostu fatalny i nic dobrego się nie wydarzyło. Po prostu wszystko było źle. Szyny były złe, a podwozie też było złe. No mi się wydaje, że nie było wszystko źle. A na pewno ubiegły rok był bardzo trudny. I wszyscy tego doświadczyliśmy w większym lub mniejszym stopniu, ale myślę, że dotknęło to każdego w jakimś stopniu. I ja miałam też takie dni, że nie widziałam sensu, by wstać w ogóle z łóżka. I myślę, że takie dni będą się jeszcze pojawiać, ale jeżeli chcemy zacząć nowy rok lepiej, to wydaje mi się, że powinniśmy tego rozrachunku dokonać tak szczerze. Nie skupiać się tylko na tym złym, ale dostrzec też te dobre rzeczy. Żeby poczuć, że nawet w tych złych chwilach dzieje się coś dobrego i wszyscy to jakoś przetrwamy. I nie będzie tak źle. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. I dlatego dzisiaj właśnie na tym chciałabym się skupić. Chciałabym Wam podsumować mój rok 2020, ale właśnie w taki sposób, żeby powiedzieć Wam o tych wszystkich dobrych rzeczach, które się wydarzyły w moim życiu. I zachęcam Was do tego, żebyście też podzielili się wszystkimi pozytywami ubiegłego roku w komentarzach pod tym filmem. Obojętnie, czy to była jakaś drobnostka, czy było tego dużo, piszcie. Ja bardzo chętnie to wszystko poczytam, chętnie się naładuję pozytywną energią w nowym roku. Naprawdę nie wstydźcie się powiedzieć, że to był dobry rok. Zachęcam, piszcie. No i właśnie, co się u mnie wydarzyło? Ja myślę, że większość z tych rzeczy obserwowaliście na bieżąco na kanale, więc dla większości z Was to będzie teraz powtórka z rozrywki, dlatego nie będę się jakoś wielce rozwodzić. Krótko. Mimo że 2020 rok był taki objęty dużymi ograniczeniami, izolacją i też mimo tego, że zdecydowałam się jednak nie pojechać do Polski, to ubiegły rok był dla mnie bardzo takim rokiem rodzinnym. Bo mimo wszystko udało mi się 2 razy spotkać z moją mamą. Najpierw wybrałyśmy się zimą na taki babski wypad do Antalii i spędziłyśmy bardzo miło czas, jak 2 dobre przyjaciółki. Dużo było uśmiechu, radości, bardzo miło to wspominam. No a później, jak wiecie zresztą, mojej mamie udało się w końcu pierwszy raz przyjechać do nas, do Van Erciş i zobaczyć, jak tutaj się nam żyje na tym wschodzie Turcji, na tym wygnaniu, zanim jeszcze stąd wyjechaliśmy, bo może to nastąpić już niedługo. Więc bardzo się cieszę, że mogła przyjechać, mogła to zobaczyć, że mogliśmy jej te tereny pokazać od jak najlepszej strony, że mogliśmy spędzić czas w trójkę.
Tak, bardzo, bardzo mnie to cieszy, że na to się zdecydowaliśmy i że to się wszystko udało. No a poza tym praktycznie całe lato spędziliśmy w Burdur z naszą turecką rodzinką, więc no naprawdę to był taki czas rodzinny, mimo wszystko bardzo rodzinny i myślę, że trzeba każdą tą chwilę, którą spędziliśmy jednak z bliskimi doceniać. Ale też rok rodzinny pod tym względem, że jednak praktycznie cały czas non-stop spędzamy razem we dwoje z Nurim, bo oboje jesteśmy teraz w domu, oboje pracujemy z domu przez internet. Wiecie, to jest też trudne. Dużo się z tego nauczyliśmy, jak się do końca dotrzeć, jak spędzać ze sobą razem ten czas, ale się nie pozabijać. Znaczy, wiecie, jak sobie gdzieś wydzielić tą swoją przestrzeń też. No, dużo, myślę, się nauczyliśmy i dużo nam to dało też. Jestem wdzięczna i jestem wdzięczna też, że właśnie mamy takie zajęcie, jakie mamy, że pandemia nie wpłynęła w żaden sposób na naszą stabilność finansową, bo no, mogło być inaczej. A tak ja cały czas produkowałam dla Was filmy, a Nuri jako nauczyciel państwowy po prostu przeniósł lekcje do internetu i pod tym względem nic się u nas nie zmieniło, więc naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni losowi za to. I właśnie dzięki temu, że ta stabilność finansowa była, udało nam się zmienić samochód. No, ja myślę, że będę musiała chyba osobny odcinek o tych samochodach nagrać. Kupno samochodów w Turcji to jest po prostu jakiś koszmar. Są takie ceny kosmiczne samochodów, że jakby byście usłyszeli, za ile pieniędzy my sprzedaliśmy tego naszego Pierdka, który już się ledwo kupy trzymał, i za ile pieniędzy kupiliśmy to auto, które też nie jest jakieś super teraz, to byście padli. Także no, cieszę się, że jakoś się to udało, że tego dokonaliśmy. No auto dobrze się sprawuje. Sporo kilometrów już nim przejechaliśmy, no bo przyjechaliśmy nim z Burdur do Erciş, 1500 kilometrów, co mogliście zobaczyć. No nic się po drodze nie wydarzyło jakiegoś, wiecie. No i też objechaliśmy przez całą okolicę z mamą tym samochodem. Różnymi drogami jeździliśmy. No i też ostatnio przecież wybraliśmy się w rejony Morza Czarnego i też były różne warunki pogodowe i różne drogi, więc no, jesteśmy zadowoleni z tego. A jak już jesteśmy właśnie przy tym wyjeździe nad Morze Czarne, ci, co oglądali vloga z tego wyjazdu, wiedzą, że nie jechaliśmy sobie tam tak po prostu pozwiedzać, tylko po wizę dla Nuriego. I właśnie to jest kolejna pozytywna rzecz, która się wydarzyła. Latem nie pojechaliśmy do Polski właściwie najbardziej z tego powodu, że Nuriemu skończyła się długoterminowa wiza i myśleliśmy, że będzie tak łatwo po prostu złożyć wniosek o następną wizę, że Nuri ją dostanie i latem polecimy, ale no, okazało się, że te biura teraz pracują na pół gwizdka i nie mogliśmy się wbić w kolejkę bardzo długo. A jak w końcu się udało dostać do biura do Trabzon, to pojechaliśmy złożyć wniosek. No i już Wam mogę powiedzieć, że Nuri dostał wizę do Polski ważną do 2024, więc no teraz to już jest bardziej prawdopodobne, że w końcu może w tym roku do Polski się razem wybierzemy. Znaczy wiecie, no ja tu nie będę nic mówić na pewno, ale jest takie prawdopodobieństwo teraz większe niż było w zeszłym roku. No, także to jest też coś pozytywnego. Cieszymy się z tego, że udało się to w końcu załatwić. No ale dobrze, bo tak gadam o takich rzeczach, ale wiecie, tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje na kanale. Ja się na tym skupiam. To jest moja praca, to jest moja pasja, więc bardzo mnie cieszy rozwój kanału przez ten rok. I tu chciałabym Wam powiedzieć, że w ogóle to minęły już 2 lata, od kiedy kanał Kawa po turecku istnieje. I jest Was ponad 40 000 na kanale. Niedawno ta liczba wybiła. Bardzo się z tego cieszę.
witam wszystkich nowych widzów. Cieszę się, że starzy widzowie cały czas są z nami. Mam nadzieję, że nadal z nami będziecie, że będzie Was przybywać. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie nasze filmy, że reagujecie w jakikolwiek sposób, czy to są łapki w górę, w dół, czy komentarze. Liczy się każda reakcja. W ten sposób współtworzycie kanał razem ze mną. I no to jest fantastyczne. To jest po prostu fantastyczne. I no, ja czerpię z tego dużą radość. Nie będę tego ukrywać. I wiecie, jak tak sprawdzam te statystyki, po tych 2 latach mamy prawie 6,5 miliona wyświetleń. Na kanale jest już 125 filmów bez tego filmu. Filmy zawsze były publikowane regularnie i nigdy nie zabrakło napisów w 3 językach jeszcze przed publikacją filmu. Więc no, jestem z siebie dumna naprawdę, bo wiecie, ja mam taki dość słomiany zapał. Ja czymś się podekscytuję i chcę to robić i fajnie i mija tydzień, 2 i ja już to rzucam w kąt i zajmuję się następną rzeczą, której też nie kończę. Więc no tutaj naprawdę jestem zszokowana i dumna. Dumna z siebie, że rozwija się dalej ten kanał, że robię to i że mogę się tak dużo nauczyć. Też dzięki Wam. Widzę ten postęp. Mam nadzieję, że Wy też widzicie. I będę to dalej kontynuować. Myślę dalej z jeszcze lepszą energią w nowym roku. No, to są takie najważniejsze rzeczy, ja myślę, dla mnie. Dużo tego było. No dużo tego było. Dużo pozytywnych rzeczy. Więc nie ma co narzekać. Nie było tak źle w tym poprzednim roku. I mam nadzieję, że w nowym roku będzie lepiej. Ale to wszystko zależy od nas, w dużej mierze, od naszego nastawienia. Więc bądźmy pozytywni, trzymajmy się razem. Jeszcze raz zachęcam do pisania w komentarzach, co tam u Was pozytywnego się stało. Obiecuję, że przeczytam wszystko. Bardzo chętnie. No i co? Witam w nowym roku i do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz.